Wow, one tak śmiesznie wchodzą. Chodź, 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 chodź. Jest po locie, ale to takie... Chodź, chodź, chodź. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Krzysztof Trzaskalik, oddział Jastrzębie Zdrój. Będę relacjonował dzisiaj lot numer 1 gołębi młodych z miejscowości Niemodlin. Gołąbki zostały wypuszczone godzina 6:40. Pogoda jest ładna, może nawet za ładna jak na tą porę. U nas jest bezwietrznie, ani listkiem nie rusza, a listkiem troszeczkę takie delikatne czuję, ale praktycznie jest bezwietrznie. Chociaż tak to wygląda, to są takie chmurki pozaciągane. No tak ciepło jest, kalno, dlatego puściliśmy szybko te gołąbki. Mam nadzieję, że ten pierwszy lot będzie udany. Po tej pogodzie jakoś no nie wydaje mi się, że będzie strasznie lekki. Tak coś po kuścioch czuję. Oby był udany i oby gołąbki powracały, bo no żeby nam się to udało, bo ma być ciepło dzisiaj i wiadomo, to mają krótko, za chwilę powinny być godzina 20, no to wiadomo, to optymistycznie bardzo, ale półtorej godziny i powinny być w domu, czyli jakaś za 10 minut. W gołębniku już karma, woda przygotowana. O, tutaj późniaki z rozpłodu się wygrzewają, a czy późniaki. One pomału mogłyby nawet lecieć od biedy. W tym samym wieku gołąbki mam tam ze 3 lotowane. Trochę szkoda, że tych pitbullków nie dałem do lotowania, bym się dowiedział, co są warte, ale nie chciałem się męczyć z młodszymi gołębiami. Tam jest taka siwka szeka, wyczej jej braciszek czy siostrzyczka, też z fajnych gołębi. No zobaczymy, czekamy na gołębie. Ustawiam kamerę. O, jakieś dziwnie 3, 6, jakieś 9 gołębi leciało. No zobaczymy, może się pojawią za chwilę. O, dosłownie 5 sekund temu minęła 8:00. Myślę, że to jest pierwszy czas, kiedy byłaby szansa, żeby się, na razie jeszcze nierealne, idą 4 gołąbki, czarny, omalowane skrzydła z boku, z dołu. No ciekawe, kto jeszcze puszczał tu od nas, czy to już nasze. W każdym razie czekamy na gołębie z lotu Niemodlin. Miłego oglądania. Zobaczymy, jak sobie dzisiaj te gołąbki poradzą. Pogoda jest. Oby sobie poradziły pierwszy lot, oby potem były zdrowe. Kolega przy wkładaniu, koszowaniu mówił, no lot treningowy i za tydzień zaczynamy. No chodziło mu o GMP, a dzisiaj lot na rozgrzewkę do mistrzostwa oddziału. Jak to się mówi, to nie jest Jastrząb, ale nie straszyć mi tu. Na rozgrzewkę do mistrzostwa oddziału. Też ważna rzecz, dla większości najważniejsza. No ale wiadomo, te kategorie GMP za tydzień się zaczynają. Także dzisiaj faktycznie pierwszy lot na rozgrzewkę. Mieliśmy próbny oddziałowy. Te gołębie tam spóźniły. Latały. Były pokarmione. No zobaczymy, jak dzisiaj będą wchodzić, bo ja nigdy głodnych nie wysyłam. Bo jak się coś stanie, bo ważne, żeby te młode zostały, więc kurczę, nie wiem, czemu tak kiepsko ostatnio wchodziły. Może dzisiaj będą mądrzejsze. Zobaczymy, także oczekujemy na przylot młodziaków. Ja idę na stanowisko. Wszystko przygotowane, karma, woda. No i nic, pozostaje wszystkim życzyć dobrego lotu i miłego oglądania. Mam nadzieję, że będzie co oglądać. Odległość jakieś 115 km.
115 km, no to 80 na godzinę, to już nie mają 80, bo to by już były, tak szczerze, czyli poniżej 1300 będzie szybkość. No, czyli nie jest taki, muszę na własnych skrzydłach to przepracować. Skoczów Cieszyn puścił później niż my, więc to ich gołębie na pewno nie są. A oni tu są najbliżej, co szłoby je widzieć. Skoczowskie, strumieńskie, cieszyńskie ciężej, bo gdzie one by tu szły jak po zachodzie. Ale to wygląda, że może jakiś żywiec być i to by może pasowała z Opola i to tak jedna większa grupa szła, potem 4-5 i idą z takiego kierunku północno-zachodniego i tak jakby czuły opór na skrzydłach, tak to wyglądało, nie cisły taką prędkością wielgachną, tylko tak to wyglądało oporowo, więc no nie wiem, już parę minutek mija. No 8:05 ponad, 8:06. Oto za 4 minutki będzie 1,5 godziny. Tutaj szybko spada przy młodych, więc no nie jest to taki szybciutki locik, że tam cisną 80, 1200, to powinny zaraz być. No można się będzie za chwilę powoli niepokoić, powinny być tamten gołębie. Najlepsze, że u nas hodowcy mieli z tamtej miejscowości treningi, powywożone gołębie z kabiny. Już jedni 2 razy mieli z tej miejscowości, na pewno 2 razy kabiną, bo próbne kabiny z tamtej miejscowości były. Także u nas tutaj wyboru do lotowania kabinowego strasznie dużo. Jak mówię, jedni już 2 razy mieli z miejscowości wypuszczenia. No to tak leciały, jak wczoraj się kolegi zapytałem, godzina 20, ile on 4 km ode mnie mieszka. No to na pewno szybkość mają mniejszą niż treningu, który miały z tej miejscowości w czwartek. Wiadomo, on nie wie, czy dokładnie z tego miejsca puszczali, bo mogli być 10 km, nie jechali na współrzędne, może 10 km bliżej, więc mniej więcej, no tak prawdę powiedziawszy. Ale praktycznie z miejsca wypuszczenia już hodowcy mieli treningi, także no zobaczymy. Moje były tydzień temu na próbnym kabinowym. 2 tygodnie temu, bo tydzień temu mieliśmy lot odwołany. No i ciekawe, jak sobie poradzą, także treningów z kabin, takie prywatne kabiny u nas hodowca tam organizuje. Raz czy 2 razy w tygodniu nawet jeździł, teraz chyba już po raz w tygodniu, wcześniej po 2 razy w tygodniu. Także próbnych kabinowych to jedni już mają pozaliczane, nie wiem, pewnie palcy na jednej ręce by brakło. Podejrzewam, że mogły już z kabin zaliczyć z 6, 7, 8. No, możliwe, że tyle już jedni lotów kabinowych zaliczyli. Moje w kabinie były raz na próbnym oddziałowym. U nas też parę hodowców nie dało, także tacy, co dawali na te próbne, właśnie tego się bałem, żeby zdrowotnie, żeby tych gołębi nie przeciążyć. No bo jedni to trenują na maksa, kabina za kabiną, dzień po dniu, więc zobaczymy, jak na tym się wszystko wyjdzie, jak te gołębie sobie poradzą. Dzisiaj ich jeszcze nie ma, no długo, chyba że różne loty bywają. Wczoraj znajomy, który super leci, nagle się okazało, że dostał 10 minut gołębie później niż oddział i wypadł z listy, a był w stanie bić pierwsze konkursy. Także czasami nie wiadomo, gdzie te gołębie się zabiorą w dziwny sposób, nieobliczalny. No to jest, czasami rzeczy nieobliczalne się dzieją, bo niby ma być wszystko pięknie, ładnie, a różnie potem wychodzi. Kurde, no nie ma tych gołębi, no. Masakra. Ile już tych godzin
Wydeptam tu ścieżkę. Już się robię nerwowy. No co, 10 po będzie. Półtorej godziny. Półtorej godziny. 70 na godzinę to by było 100 km. No to jeszcze by trochę brakowało do 1200. 1200 z hakiem, no to powiedzmy, dobra, jeszcze to jest realne, bo to jest ponad 100 km na godzinę. 70 i połowa z tego 35 to jest 105, a to jest dalej, więc są dwa gołębie. 4, kolejne dwa. Jak widzicie, gołębie siadają na, tu widać jeden gołębnik, bo są w dwóch przedziałach. Są w dwóch przedziałach, ale po prostu jak latałem z kamerą, żeby było widać te gołębie, tak przynajmniej widać je w powietrzu, jak lądują, i one siadają na ten przedział i plus na ten drugi, więc sam wydruk listy może być mylący. Teraz znowu doleciało, troszkę się otworzyło, jak to mówię, przylot, początek kapały, ale lot no taki wymagający, powiem szczerze. Jak widać tutaj dolatują ciągle gołąbki z kierunku z wchodzeniem. Nie są ekspertami z wchodzenia, chodzą sobie po tym dachu, skaczą,
muszę je wołać, bo by po prostu bez wołania zostały na dachu i sobie spacerowały. Tutaj wydruk z zegara prezentuje, przyleciały 4 pierwsze, ale 3 się odbiły. Ten jeden był obcy, potem te kolejne i kolejne, potem już się zaczęło troszkę gęsto bardziej, a tak naprawdę te 4 pierwsze minuty, o, teraz dopiero coś, ten nalot się zrobił po paru minutach większy i zaczęły tak naprawdę mocniej siadać, jak widać teraz lądują, trzeba je zwoływać, bo inaczej nie wchodzą. Jak było widać, no sypały się, chociaż jak na dachu sobie tu spacerują, z tym wchodzeniem nie było idealnie, no ale jak je zawołałem, to do gołębnika decydowały się wchodzić i o, widać, nadlatują. Jak się je udało zwołać, to reagowały i wchodziły, także lot najgorzej nie wyszedł. Przygotowane oczywiście nie były perfekcyjnie, można powiedzieć, ale jakoś się to stało. No słabo wchodziły, siedziały na tym dachu, siedziały i trzeba się było trochę nawołać, zanim weszły, a dość ładna gromadka ich tam siedziała i trzeba było się naprosić troszeczkę, żeby się zdecydowały. Jeden nawet przez drzwi weszedł zamiast przez wlot. Jak otwierałem drzwi i słyszał, że wołam, to mi wskoczył na krawędź drzwi i wskoczył do gołębnika i musiałem go ręcznie na klapie odbić.
O, mamy po locie. Ten jeszcze jeden nie wchodzi, gamonek. Idzie zbliżyć, dziwne. Tak młodzież wygląda. O kurde, na żyganie bierze. No, przypaliło je dzisiaj. Przypaliło je dzisiaj. Biedaczki. O. Przypaliło je trochę. I dzioby mają takie. Dostały popalić. Ciekawe jak to wyszło. O, powiem tak, o te jedzenie się nie zabijają, chociaż były przed lotem karmione. To jednak wysiłek się dał im we znaki. Zobaczymy jak to wyszło. Nie było aż tak lekko. Teraz obserwują. Wodę całą wypiły, co normalnie piją w ciągu całego dnia, to one to wychłapały całe. No teraz będzie ważne najbliższe dni, jak one się będą czuły po tym locie. No bo popalić dostały, tam czerwonego widzę wygina. Jeść jedzą, ale przesadnego entuzjazmu nie ma. Dziękuję za uwagę, będziemy je obserwować.
pitbullek. Pozdrawiam serdecznie, dobry lot. Z rodzeństwo tych z woliery. No, starszy. On był w czołówce nawet. Patrzę, czy krwistorudy jest, ale jest. Krwistorudy jest, tu jest rudy. Tam jest rudy. O, zjedzą sobie, później przyjdziemy. Głodne nie będą, to im starczy, jak to zjedzą. Już dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik Wam się podobał. Komentarz pod filmem, który zawsze jest odzwierciedleniem tego, co widzowie oczekują. Dzięki za ogromną liczbę subskrypcji, łapek w górę, komentarzy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie hasłem dobry lot.